Więc to będzie wstęp numer 1 i będzie długi. Nie jakoś bardzo, ale trochę długi, a im bardziej mówię, że będzie długi, tym będzie dłuższy, więc zacznę go. Moi drodzy, zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek niedzielny i zanim Wam wytłumaczę, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi, no to domaga się dostrzeżenia pewien fakt. Najpierw myślałem, żeby zrobić o tym oczywiście jakiś osobny odcinek, no bo to jest w sumie dosyć ważne wydarzenie, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, no w końcu Wielki Post, nie będziemy tu robić jakichś takich klocków, więc może po prostu powiem to we wstępie. O co chodzi? Mianowicie chodzi o to, że po drugiej stronie okienka, tam w sensie po Waszej stronie, zrobiło się 200 000 ludziów. I chciałem w związku z tym, że nas jest 200 000 już subskrybujących Langustę, no to chciałbym powiedzieć tylko jedną rzecz. Jestem zaszczycony. Po prostu. Każdym i każdą z Was, każdym odcinkiem, który wysłuchaliście, gdzie daliście mi kilka minut swojego życia i postanowiliście poświęcić akurat te kilka minut dla mnie, to jest dla mnie zaszczyt. Po prostu. W sensie chciałem Wam podziękować, że obdarzacie mnie takim zaufaniem, że słuchacie tego, co ja tu gadam i miejmy nadzieję, że to jest coś dobrego. Chciałem bardzo serdecznie podziękować i pozdrowić każdego i każdą z Was, którzy mnie oglądacie. Tych wszystkich kilkadziesiąt tysięcy takich stałych widzów, którzy są po prostu zawsze, wszędzie, choćby nie wiadomo, co się działo. Tych wszystkich, którzy wpadają raz na jakiś czas. Tych wszystkich, którzy tylko byli raz, zobaczyli, zniesmaczyli się i odeszli. Tych wszystkich, którzy lubią i nie lubią i tak dalej. To w ogóle nie ma znaczenia. Zaszczytem dla mnie jest, że zatrzymujecie się w tym okienku, bo to jest trochę tak, jakbyście do mnie do domu przyszli i chcielibyście ze mną trochę pogadać i mnie poznać i też coś dobrego usłyszeć, no i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu zaszczycające, jeśli można użyć takiego słowa. Więc kochani, wybaczcie, że nie będzie żadnego super mega ekstra wypaśnego odcinka, no 200 000 subskrypcji i tak dalej, bo to chodzi o to, że jesteście i że będziemy dalej. No i miejmy nadzieję, że będzie tam coraz więcej. Dlatego, że każdy człowiek, którego tu spotykam, jest po prostu cenny i ważny i mam nadzieję, że w czymś tam mogę pomóc. To tyle pierwszego wstępu. Teraz będzie czołóweczka, króciutka, a potem będzie wstęp numer 2 i potem będzie to, o co chodzi. Więc zapraszam. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w niedzielny wieczór, w pierwszy niedzielny, niedzielno-wielkopostny wieczór na Languście. Tak jak Wam mówiłem jakiś czas temu w jakimś tam odcinku przed Wielkim Postem, zastanawiałem się, co w tę niedzielę robić. To, że vlogów takich normalnych nie, to w ogóle jasne, bo nie chcę, żeby one były w Wielkim Poście. Może, że niedzielne vlogi, bo one takie spokojniejsze, ale też chyba nie. I w związku z tym wymyśliłem, co postanowiłem, albo raczej postanowiłem, co wymyśliłem. Otóż mamy, zdaje się, tak mi się przynajmniej wydaje, nie sprawdziłem tego do końca, ale tak mi się wydaje, 7 niedziel Wielkiego Postu, tak chyba jest w Wielkim Poście. I w związku z tym, że jest 7, no to przecież proste, że jak jest 7, to jest takie coś, to jedno, co pasuje do tego, żeby było 7. I to 7 to jest 7 grzechów głównych, czyli 7 grzechów najstraszliwszych, najokropniejszych, które robią z nas straszne rzeczy. Dlatego pomyślałem sobie, że w każdą niedzielę Wielkiego Postu, no trochę tak vlogowo, bo tak gadam jak gadam, nie tak jak zawsze, ale w każdą niedzielę Wielkiego Postu spotkamy się i Wam opowiem trochę o jednym grzechu. Miałem już kiedyś taką serię o 7 grzechach, ale chciałbym teraz to zrobić trochę inaczej. Tym bardziej, że tamtej serii chyba w ogóle wydaje mi się, że już nie ma na YouTubach. Ktoś ją chyba skasował w ogóle, bo to było gdzieś na Boskiej TV, coś, no nieważne. W każdym bądź razie chciałbym Wam opowiedzieć o 7 grzechach głównych, z tym, że z góry zastrzegam kilka zastrzeżeń. Zastrzegam zastrzeżenia. Nie będzie to w sposób wyczerpujący, nie będzie to podejście do tematu, które by wyczerpywało temat, w sensie nie będzie żadnych tam korzeni biblijnych, potem korzeni z katechizmu, potem doświadczenia mistyków i doktorów Kościoła, potem kontekstów takich, śmakich i jeszcze tam innych. Nie. Seria będzie absolutnie w ogóle uboga i będzie dotyczyła tak naprawdę tylko jednego wymiaru. I proszę się na mnie nie obrażać, że tak będzie i nie pisać mi, ale czemu ojciec nie pisze o tym albo o tamtym. Znaczy nie pisze, w sensie nie gada. No nie gada dlatego, że ma po prostu pomysł, o czym chce gadać. Mianowicie o czym chciałem Wam opowiedzieć. Otóż, moi drodzy, mam takie w sobie przekonanie, które już mówiłem Wam o tym przekonaniu w bardzo wielu odcinkach różnych serii, że wszystkie nasze grzechy, które mamy, biorą się z pewnego rodzaju oszustwa. Biorą się z pewnego rodzaju kłamstwa szatana, które nam po prostu próbuje wcisnąć jakieś zło pod podszywką dobra. I chciałbym jakby w takim kluczu na to spojrzeć. Chciałbym Wam trochę opowiedzieć o tym, jak ja widzę u siebie
te 7 grzechów, w sensie jak to u mnie działa. Może, nie, bez sensu, bo nie będę gadał może tak ogólnie. Powiem Wam konkrety. Kochani, dzisiejszy odcinek, bo nie będę mówił po kolei tych grzechów tam różnych, tylko dzisiejszy odcinek będzie o łakomstwie, tudzież trochę to delikatnie nazywają nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, mówiąc gorzej o obżarstwie, mówiąc jeszcze inaczej o grubasach. Obiecałem Wam jakiś czas temu w którymś odcinku, że Wam trochę powiem o grubasach i pomyślałem, że właśnie od tego zacznę, bo to jest mi bliskie. Otóż, odcinek w ogóle powinien się zaczynać, mam na imię Adam i jestem grubasem, a Wy wszyscy powinniście odpowiedzieć cześć Adam i tak dalej. W sensie, moi drodzy, chciałem Wam powiedzieć trochę, co to u mnie znaczy, skąd to się wzięło i co ja z tym robię, bo w ogóle, mimo że jestem jeszcze grubasem, no jestem, nie oszukujmy się, to jestem już na dobrej drodze, że tak powiem, wyjazdowej. Słuchajcie, to już jest chyba 26 w dół, nie? 26 kilo, żeby nie było. Tylko chciałem Wam powiedzieć właśnie, co to znaczy w ogóle, skąd to się wzięło i tak dalej. Otóż, moi drodzy, mam takie przekonanie, że wszystkie grzechy, które mamy, tak jak już tam zaznaczałem chwilę wcześniej, są u nas pewnego rodzaju oszustwem, są pewnego rodzaju zastępnikiem, że nikt z nas przecież na grzecha jako takiego, przy pełnej świadomości swojego wyboru i wolności woli, nie dałby się wziąć na grzecha. W takim sensie, jakby nam zły pokazał, słuchaj, będziesz przez najbliższe 15 lat po prostu żar na potęgę i będziesz wyglądał po prostu jak ohyda spustoszenia, to przecież nikt z nas by nie pomyślał, dobra, super, w sensie wezmę to i zrobię. To nie. To jest zawsze coś. I kochani, jestem przekonany, że wszystkie 7 grzechów, one się stąd w nas biorą, że my się po prostu dajemy w pewien sposób oszukiwać. Mamy pewne pustki w sobie, mamy pewne takie wolne przestrzenie i zły nam tam wciska różne rzeczy, przekonując nas, że jak je weźmiemy, to je wypełnimy. Otóż, moi drodzy, skąd się bierze takie coś jak obżarstwo? Skąd się bierze takie coś jak łakomstwo? I mówię to tylko i wyłącznie na swoim własnym doświadczeniu, ono się nie musi zgadzać z Waszym doświadczeniem, ale przez tysiące rozmów i różnych ludzi, których spotkałem, mam wrażenie, że to naprawdę jest bardzo szeroko, nie tylko u mnie, ale to Was też dotyczy. Mianowicie, ja sobie tak to odkryłem, bo próbuję sobie analizować różne moje grzechy, tak sobie w Wielkim Poście też postanowiłem, że się przyjrzę tym różnym moim słabościom, pokusom i tak dalej, tak jak Wam mówiłem dzisiaj rano w CNN. I mam wrażenie, że u mnie to są 3 zastępniki. W sensie obżarstwo się wzięło, mój wielki brzuch i w ogóle gęba napuchnięta jak balon, wzięła się stąd, że są 3 rodzaje wyłudzaczy, zastępników i tak dalej. Już mówię, wiem, że się trochę plączę, przepraszam, ale takie to będzie, no. Bo tak sobie siedzę i tak sobie z Wami gadam, no. Mam nadzieję, że wybaczycie. 3 rzeczy. Pierwsza rzecz to łakomstwo jest zazwyczaj radzeniem sobie z nieakceptacją siebie. Otóż, moi drodzy, to jest pewnego rodzaju takie pocieszenie mające zapewnić lepsze samopoczucie. Każdy człowiek prawdopodobnie doświadcza w taki albo inny sposób niedowartościowania siebie. Doświadcza takiego niespełnienia w tym, kim jest, w tym, że go nie doceniają, że nie ma, matko, jakaś babka jedzie i się strasznie drze do telefonu. Kobieto, ciszej. Więc każdy człowiek, który doświadcza takiego momentu właśnie niewartości siebie, niespełnienia, takiego, że go nie doceniają, że nie jest wart kochania, że nie jest piękny, nie jest jakiś tam, potrzebuje po prostu jakiegoś momentu ulgi. I bardzo trudno jest ten moment uzyskać właśnie przez to, że nagle się zjawią setki, tysiące ludzi, którzy będą Ci mówić, że jesteś wspaniały. A nawet jakby się zjawili, to i tak w to nie uwierzymy. I jedzenie, przynajmniej w moim wypadku, jest po prostu strasznie sympatycznym pocieszaczem. Ja już, kochani, dawno znalazłem takie coś, że jak tylko na przykład się pojawiają jakieś niekorzystne informacje na mój temat, ludzie o mnie źle gadają, piszą jakieś ohydne komentarze albo coś tam, już nie wnikam w ogóle prawdziwe czy nieprawdziwe, to w ogóle jest nieistotne, mogą być wszystkie nieprawdziwe, ale i tak jakby jak się pojawiają, to we mnie się takie coś od razu uruchamia, a to się nażre. W jakim sensie? W takim sensie, że to jest pewnego rodzaju przyjemność, takie poczucie, jestem kimś. Ja wiem, że to może głupio zabrzmi, ale mam takie wrażenie, że większość grubasów, przepraszam, że mówię tak bezobcesowo, jak to się mówi, tak, no tak, że bez nieczulenia, nie? Grubasy, bo ja mówię też o sobie, nie? No to mówię o sobie, że my grubasy po prostu jak jemy, to się czujemy królami rzeczywistości, że jak jemy, to się czujemy szczęśliwi, to się czujemy, że te wszystkie takie złe opinie i te wszystkie inne rzeczy jakby odchodzą, bo se jemy. Ja wiem, że to jest absurdalne, ale właśnie tak to się dzieje. I to jest u mnie pierwsza rzecz, czyli pocieszacz. Druga rzecz to jest nagroda. Mianowicie jak zrobię coś super, jak dokonam jakiegoś fajnego dzieła, no to przecież naturalną rzeczą jest, i to jest oczywiste, że świętujemy, nie? Że trzeba docenić ten moment.
To niestety oczywiście, tak jak we wszystkim, my nie znamy umiaru i dlatego to się nazywa nieumiarkowanie. I znowu ja się złapałem na tym, że jak zrobię super odcinek, albo mi napiszą świetne rzeczy o mnie, zobacz jak to jest absurdalne, że to jest dokładne przeciwieństwo tego, co było poprzednio, nie? Tam żarłem, bo mnie nie doceniali, a tutaj żrę, bo mnie doceniają. Ale właśnie, też tak robię, bo przecież muszę to uczcić. Muszę, no bez przesady, przecież dzisiaj jest ważny dzień, wiem, że to mi nie pomoże, ale trzeba to uczcić. I wreszcie, kochani, trzecia rzecz, i ona w ogóle, myślę, jest chyba najważniejsza, w sensie, przynajmniej we mnie, że u mnie jedzenie jest zagłuszaczem poczucia winy. Ja na przykład jak pogrzeszę, jak w swoim życiu wielokrotnie gdzieś tam płynąłem w jakieś grzechy, to właśnie jedzenie było takim zagłuszaniem poczucia winy. I to zagłuszanie polega oczywiście na tym, że to jest taka samodestrukcja w sensie, skoro i tak jestem beznadziejny, skoro i tak jestem do niczego, skoro i tak nagrzeszyłem, a to się jeszcze skatuje jakimś po prostu fantastycznym jedzeniem i to będzie oczywiście wszystko naraz, bo to będzie pocieszenie, to będzie ułuda nagrody i to będzie takie właśnie zagłuszenie wyrzutów sumienia, że jestem beznadziejny, to będę i taki chcę być. I kochani, ja kiedy postanowiłem coś z tym zrobić, nie? Znaczy to już w ogóle wiele lat temu i próbowałem 500 razy i zawsze nie wychodziło, to skutecznie mi się to udaje i też od dłuższego czasu udaje mi się to już jakoś tak naprawdę skutecznie, tylko z jednego powodu. Z tego powodu, że sobie uświadamiam te wszystkie oszustwa. I w momencie, kiedy mi się uruchamia ciąg do jedzenia, kiedy mi się uruchamia ciąg do tego, żeby iść i się nażyć jakiegoś świństwa, które wiem, że absolutnie nie jest dla mnie, to zaczynam myśleć nie w kategoriach, nie, muszę sobie tego odmówić, bo to jest niedobre. W ogóle kocham taki argument, że słuchaj, to dla zdrowia. Ja nie znam grubasa, który by przestał jeść dlatego, że chciałby być zdrowy. No nie. Tylko zaczynam sobie uświadamiać, przecież mnie wkręcają. Przecież mnie nie o to chodzi. Przecież to nie w tym rzecz. Kochani, Pan Jezus mówi, że kluczem nawrócenia jest zmiana myślenia. I dopóki będziecie sobie, mówię to tylko do grubasów, dopóki będziecie sobie mówić, muszę to zrobić dla zdrowia, albo wezmę się w Wielkim Poście i się odchudzę, albo jeżeli to robicie dla odchudzania, to jest po nic. To jest absolutnie po nic. Dlatego, że musisz znaleźć mechanizm, w który jak to działa. Mechanizm, który sprawia, że sięgasz po to. Tak jest z każdym uzależnieniem, a grubasy są zazwyczaj uzależnione od jedzenia. Więc musisz znaleźć mechanizm, na którym to u Ciebie działa. U mnie to działa na 3 mechanizmach. Pocieszenia, nagrody i wyrzutów sumienia. I tam się pojawiają te chęci i ciągi do żarcia, nie? Wiadomo, że ja wiem, że do tego wszystkiego, kochani, dochodzi już pewnego rodzaju uzależnienie też organizmu od różnych substancji, tak, które jemy. Że do tego dochodzi to, że niektórzy mają po prostu tendencję do tycia. To jasne, ja znam ludzi, którzy jedzą, mam takich braci, po prostu jak ja ich nie cierpię. Chuderlaki po prostu takie jak palec, nie? A jedzą 3 razy więcej ode mnie, tylko mają taką przemianę materii, że im po prostu nie szkodzi, nie? I uwaga, to nie chodzi o to, że łakomy i obżartych to jest tylko ten, kto jest gruby. O nie, więc wy wszyscy chuderlacy, bardzo możliwe, że też zajadacie te wszystkie rzeczy, że zajadacie poczucie winy, zajadacie pocieszenia, zajadacie nagrody, tylko po was tego nie widać, bo akurat nie macie tak skonstruowanego organizmu. Mówiąc tylko, nie ma sprawiedliwości na tym świecie, bo niektórzy po prostu jak się zajadają, to widać, a inni jak się zajadają, to nie widać. No i ci, którym nie widać, to takim to dobrze. Chciałbym być też takim, żeby nie było widać, no ale widać. No i co zrobić? No i trzeba coś z tym zrobić. Kochani, takie to będzie. Będę o tych grzechach wam mówił w takim kluczu. Ja wiem, że to często was powie, o Boże, a co mnie tam obchodzi, co ojciec myśli? No to trudno, no to nie słuchajcie wtedy. Jak ktoś uważa, że to bez sensu, nie słuchajcie. Ale mam jakoś taką ochotę, bo ja się naprawdę za to zabieram, a bardziej zabrałem się. I nie mówię tylko o tym grzechu, tylko w ogóle o tych 7 grzechach, żeby coś z tym kurde zrobić wreszcie, no. Bo to jest po prostu 7 najbardziej niszczących nas rzeczy. I na przykład to obżarstwo nie jest niszczące dlatego, że człowiek będzie gruby. Znaczy to oczywiście też jest, to jest w ogóle śmierć dla ciała. Tylko ono jest niszczące dlatego, że właśnie ono nas wkręca w te wszystkie łudy. I jakby ono nam daje takie poczucie szczęścia tam, gdzie go nie mamy, tylko że to jest tylko poczucie. To nie jest absolutnie prawdziwe szczęście, tylko takie poczutko, które absolutnie nic nie zmienia, a tylko nas po prostu oszukuje. I kochani, jestem przekonany, i te odcinki sobie będą nudne, bo będę wam mówił w każdym grzechu o oszustwie. Będę wam mówił w każdym grzechu, jak nas zły oszukuje różnymi rzeczami po to, żeby nam sprzedać szczęście. Kochani, to jest ta pierwsza pokusa z dzisiejszych porannych pokus Pana Jezusa. Jak pamiętacie, może jeżeli oglądaliście CNN dzisiaj rano, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, to jest pierwsza pokusa szatana, który właśnie mówi: szczęście, dam Ci szczęście. Nie Bóg jest Twoim szczęściem, tylko dam Ci szczęście. I u mnie moje obżarstwo i moje grubasiarstwo stąd się wzięło. Kochani, teraz dopiero, jak jestem już te 20 parę kilo chudszy, a mam nadzieję, że będzie jeszcze 20 parę, jak patrzę na swoje różne filmy albo zdjęcia sprzed
nie wiem, 3-4 lat. Matko i córko w ogóle. Jak to w ogóle na to patrzeć można było? Ja wiem, powiedział taki, który wcale chudy jeszcze nie jest, nie? Ale przynajmniej coś robi w tym kierunku. Bo tu nie chodzi w ogóle o to, że ja tam chcę być chudy, nie. Tylko chodzi o to, że tamta twarz to jest po prostu twarz, która daje się oszukiwać. To jest twarz, która sobie da po prostu wkręcić te wszystkie manipulacje złego. I dlatego chciałbym to zmienić, bo nie chcę być człowiekiem, który żyje w fałszu, który żyje w nieprawdzie, który daje się tak po prostu łatwo brać złemu na te wszystkie głupoty. To może tyle. Taka właśnie będzie ta seria. Tak se siądę i będę se gadał, a może Wam to się na coś przyda. Więc ja zamierzam, znaczy to już sobie zrobiłem akurat z tym grzechem, ale bardzo Was zachęcam. Przebadajcie, jaki to jest u Was mechanizm, na co się dajecie brać, co uzupełniacie, jaki brak, jaką miłość zajadacie, czy jaki brak miłości zajadacie, bo na tym to polega. To jest po prostu brak miłości, który zajadamy nieustannie. No i nie warto, bo dlaczego miałoby być warto? No to końcóweczka, a potem jeszcze pogadamy. Ło, ale moje nogi mi zdrętwiały. Te nogi mi drętwieją zawsze dlatego, bo sobie siądę jedną na drugą i mi tam przyciska do ziemi, no i potem boli. Kochani, tak w ramach informacji, to co widzicie dookoła, chociaż ledwo co widzicie, to są te Bangkoki. W sensie jestem akurat w Tajlandii, przez sekundę jestem w Bangkoku i potem ruszę tam gdzieś dalej, w jakieś tam lasy, dżungle inne. Ja to dla Was coś tam nagrywam, nie? Więc po tym Wielkim Poście oczywiście będą znowu jakieś vlogi takie z przeszłości, nie? Będzie powrót do przeszłości. I Wam tam wtedy i Wam tam wtedy puszczę te różne nagrania, które nagrywam teraz w Wielkim Poście. Ale teraz nie chcę Was męczyć, bo chciałbym, żebyście się skoncentrowali na Panu Jezusie. No bo na czym innym, na kim innym się koncentrować. No to tyle. W ogóle jest u mnie super i w ogóle jest fajnie i w ogóle fajnie, że oglądacie. I że jest Was tak dużo, 200 000. To jest naprawdę ekstra. No to tyle. Widzimy się, kochani, za tydzień z kolejnym grzechem. Nie wiem, jaki będzie, bo tak zobaczymy, co mi tam będzie szło do głowy. Nie będziemy szli po kolei, tylko wszystkie te 7 grzechów jakoś zrobimy. Jak ktoś chce słuchać, to niech słucha. Jak nie chce słuchać, to niech nie słucha. Niech robi lepsze rzeczy w Wielkim Poście. Dobra. Pozdrawiam serdecznie, błogosławię, ściskam, tęsknię, w ogóle miejcie się najlepiej. Pa!